Cześć, witam wszystkich na moim kanale. No i dziękuję, że wpadliście zobaczyć, co ja dzisiaj dla Was przygotowałam. A przygotowałam dzisiaj dla Was gruby sweter z kapturem. W zasadzie można by go nazywać kurtką z kapturem, bo jest wełniany, jest naprawdę ciepły, gruby, więc w sam raz na nadchodzącą jesień. Więc jeżeli planujecie kupić kurtkę, to nie, zróbcie sobie ją sami. Najlepiej właśnie wełnianą. Będziecie bardzo zadowoleni, bo jest ciepły i gruby. Swetero kurtka z kapturem. Słuchajcie, ja użyłam do zrobienia tego swetra czy kurtki, sama nie wiem jak nazwać, włóczkę Drops. Nazywa się Drops Wish Mix. Jest to w zasadzie mieszanka alpaki, bawełny i wełny merino. No więc cudownie. Ściągacz wykończyłam Drops Baby Merino, z kolei tutaj jest 100% włóczki merino, więc tak jak mówię, wełniany sweter, bardzo ciepły, bardzo gruby. W opisie podam Wam dokładnie kolory oraz ilość użytych motków. Słuchajcie, cały ten sweterek będę wykonywała na 3 różnych szydełkach. Ten główny wzór tutaj, co widzicie, to jest aż na szydełku numer 9, ponieważ to jest dosyć gruba włóczka, więc jeżeli planujecie sobie kupić jakąś zamiennik tej włóczki, musicie zaplanować taką włóczkę, która nadaje się na szydełko numer 9. Natomiast ściągacze robię szydełkiem numer 6 i 4,5, w zależności od tego, jakiej tutaj grubości użyję, ponieważ na filmiku pokazuję, że tutaj te rękawki użyłam potrójnej włóczki, więc po prostu robię go na grubszym szydełku. Numer 6, natomiast tutaj zrobiłam z podwójnej włóczki, więc już robię na cieńszym szydełku 4,5. Ale to wszystko dowiecie się z filmiku. Ja jeszcze chciałam krótko tylko opisać, jak będę robić. To jest taki schemacik mój. No więc właśnie tak jak widzicie, ten sweter jest w zasadzie z jednego kawałka zrobiony. Tak jak jest tutaj napisane. Ostatni etap to jest już wykonywanie kapturka i ściągaczy. Słuchajcie, będziemy go robić od jednej strony do drugiej strony. Dokładnie. Nie będziemy nic zszywać, jak najmniej zszywania tym razem, więc sweter będzie w całości. Wszystko Wam po kolei pokażę, jak będziemy po kolei tutaj przechodzić przez te etapy. Tu jedynie będziemy zostawiać miejsce właśnie na kapturek, który będziemy wykańczać tutaj dookoła robić. I do góry się będzie piął. I oczywiście tak samo tutaj zszywanie będzie tylko po bokach, w ten sposób. No i wykończenie jeszcze ściągaczy. Więc myślę, że schemat jest prosty. Mam nadzieję, że go zrozumiecie, a jak nie, to oczywiście piszcie w komentarzach, to Wam pomogę. Więc jeżeli chcecie taki sweter gruby, wełniany, to zapraszam na filmik. Czyli robimy sweterek. Słuchajcie, jeżeli robicie ze mną, czyli taką samą ilość oczek, to na początku powiem Wam, że jest to sweterek, który spokojnie pasuje na rozmiar S i M, ponieważ na zdjęciach jest moja córa i mierzę też również ja. Ja raczej noszę rozmiar M, ona S, więc spokojnie jest wystarczający na S i M. Tutaj jest 50 cm szerokość, natomiast wysokość tego sweterka to jest około 60 cm. Oczywiście jeszcze nie powiedziałam, że jeżeli chcecie, do tego sweterka można doczepić zamek i traktować go właśnie jako kurteczkę z zamkiem lub doczepić sobie jakieś zatrzaski, czy też właśnie guziczki. Ja na razie się nie zdecydowałam, więc jeszcze na razie jest w takim stanie. Ok, zabieramy się do roboty. Słuchajcie, sweterek, czy też kurteczkę rozwinaną, w zależności z jakiej włóczki wykonacie, jak będzie gruby, będziemy oczywiście zaczynać od rękawu. Pomijamy na razie jeszcze tą część, która u mnie jest czarna, to jest tak ściągacz czarny na rękawach, ponieważ ja to jeszcze wykonam na końcu, dostosowując już długość do całego sweterka. Na razie wykonam tutaj tą część i dojdę do paszki. Mniej więcej myślę, że będzie to około 1/4 rękawa, może połowa. Zobaczę, jak mi jeszcze wyjdzie. Jeśli chodzi o włóczkę, tak jak mówiłam, ja pracuję na grubej włóczce i na grubym szydełku numer 9. Jeżeli pracujecie podobnie, możecie się sugerować podobną ilością oczek, bądź będziecie musieli sami sobie zwymiarować. Ja pokażę Wam, jak będę wykonywała wzór, a Wy później musicie sobie zrobić próbkę i zobaczyć, ile ta Wasza próbka zajmuje. Ja robiłam wcześniej próbkę i wyszło mi, że muszę nabrać 25 oczek. I tak też zrobię. Zrobimy pętelkę podstawową i nabiorę 25 oczek łańcuszka, czyli pod spód i raz, pod spód i 2 i 3. Mam już 25 oczek łańcuszka. Na końcu dodaję jeszcze jedno, które nie jest wliczane do wzoru, jest tylko tutaj przejściem i krawędzią. Mamy
25 i 26. Następnie będziemy pracować tutaj z tyłu łańcuszka, czyli taką środkową pętelką tutaj. Jak odwrócicie sobie łańcuszek, będziecie na pewno ją zauważycie. Tu jest tył, a tu jest przód. I to przedostatnie oczko łańcuszka będziemy się wbijać, to pomijamy. Czyli będziemy robić zwykłe półsłupki. Czyli wbijamy się w środeczek tutaj, przekładamy włóczkę, przeciągamy i przez 2. Jeszcze raz. Tu wbijamy się, przeciągamy włóczkę i przeciągamy przez 2. Zwykłe półsłupki. Wbijamy się, przeciągamy włóczkę i przeciągamy to przez 2. Tak robimy tutaj do końca. Jestem już na końcu. Następnie robimy znowu oczko dodatkowe, które również nie będzie liczone do wzoru. Zawsze za każdym razem przy końcu będziemy robić takie oczko. Odwracamy robótkę i następnie, słuchajcie, będziemy wykonywać oczka ścisłe nawijane. W zasadzie wzór właśnie będzie wyglądał tak, że z jednej strony robimy zwykłe półsłupki, a z drugiej oczka ścisłe nawijane. Zaraz Wam pokażę, to będzie bardzo łatwo rozpoznać, ponieważ tylko z jednej strony będziemy mieć wzorek. Czyli tak, to tak naprawdę będzie nasza lewa strona, tu gdzie robiliśmy półsłupki będzie naszą prawą stroną, czyli na lewej stronie nawijamy na szydełko włóczkę, wbijamy się w całe oczko, czyli w całe 2 pętelki, przekładamy sobie włóczkę, następnie przykładamy jeszcze przez 2 i znowu nawijamy, wbijamy w szydełko pod całe oczko, czyli muszą być 2 pętelki, przekładamy włóczkę i przekładamy jeszcze przez 2. To są właśnie nasze oczka ścisłe nawijane w ten sposób. I oczywiście również robimy tak do końca. Przerobiłam już ostatnie oczko i znowu dodatkowe oczko, odwracamy robótkę. I tu jesteśmy właśnie na prawej stronie. Jak widzicie, powstaje nam już taki właśnie piękny, duży, wyrazny łańcuch, czy też warkocz. I tutaj właśnie będziemy w tym momencie pracować już na półsłupkach, ale ważne, żebyśmy wbijali się, żeby właśnie jak gdyby wyciągnąć ten warkocz i go zostawić, musimy się wbić tutaj w tą pętelkę ostatnią, czyli robimy zwykłe półsłupki w tylną pętelkę tego łańcuszka. To nawet zauważycie, że gdybyście się wbili tu czy tu, to Wam się łańcuszek po prostu zniszczy, nie powstanie. Natomiast gdy wbijemy się w tylną pętelkę, on zostanie tak ładnie wyeksponowany. Czyli robimy zwykłe półsłupki w tylną pętelkę. O, w ten sposób. I również dochodzimy do końca tym wzorem. Już go tutaj ładnie widać. Przy ostatnim oczku zahaczamy już o 2 pętelki. Czyli zawsze tutaj na końcu weźmiemy cały łańcuszek, 2 pętelki, żeby właśnie krawędź była taka stabilniejsza. Jesteśmy już tutaj. Tak wygląda nasza właśnie prawa strona, a w lewej to w zasadzie już nie ma tutaj wzorku, więc łatwo się tutaj odróżnić prawą czy lewą stronę. Następnie oczywiście oczko łańcuszka i znowu odwracamy robótkę. I tutaj na lewej stronie zawsze będziemy robić tak samo, zawsze robimy oczka ścisłe nawijane, czyli narzut, wbijamy się w całe, tutaj zawsze w całe, na lewej stronie w całe, przekładamy włóczkę przez to i przez 2. Znowu narzut, przez całe oczko i 2 pętelki. Narzut, przekładamy przez całe oczko i 2 pętelki. Narzut, całe i 2 pętelki. Zrobiłam już do końca i znowu oczko i przekładamy. I tutaj już widzimy kolejny drugi łańcuszek, kolejny piękny, duży warkocz i znowu to samo, czyli oczka, półsłupki zwykłe w ostatnią pętelkę łańcuszka, czyli tu i tu. I właśnie tak wyglądać będzie, słuchajcie, cały nasz wzór, czyli na prawej stronie robimy w tylną pętelkę, a na lewej robimy sobie oczka ścisłe nawijane w całe oczko. Jeżeli przygotujecie już sobie taką właśnie próbkę,
Teraz możecie sobie właśnie zmierzyć, ile Wam właśnie ona zajmuje tutaj miejsca na rączce. W ten sposób. Dlatego ja nabrałam 25 oczek i właśnie w ten sposób sobie zmierzyłam. W zależności też, jak długi chcecie mieć ten ściągacz, tak daleko musicie sobie umiejscowić właśnie to pierwsze oczko, pierwszą naszą tutaj próbkę, w zależności od tego właśnie, ile zostawiamy na ściągacz. Mi tutaj 25 cm wystarczyło. Następnie oczywiście będziemy poszerzać, tak jak tutaj jest na naszym projekcie, że będziemy pod paszką poszerzać. I właśnie to Wam chciałam teraz pokazać, ponieważ w zależności od Was, jak długo potrzebujecie mieć tutaj taki prosty, bez zwiększań próbkę, sami musicie to oszacować. Ja zrobiłam tutaj na razie jeszcze tutaj 2 warkoczyki. Mogę jeszcze troszeczkę pójść dalej, bo widzę, że mam jeszcze tutaj luz, więc spokojnie zrobię. Natomiast z chwilą, kiedy zauważycie, że rękawek robi się za ciasny i trzeba go już zacząć rozszerzać, będziemy musieli zwiększać tutaj oczka. Oczywiście właśnie to zwiększanie będzie tylko z jednej strony i będę robiła tylko na prawej stronie i to tylko właśnie na półsłupkach, ponieważ jest mi wygodniej. Czyli w pewnym momencie, kiedy chcecie już, żeby zwiększać naszą robótkę, będziemy tutaj na prawej stronie to robić i będziemy po prostu robić 2 oczka w jednym, czyli tu zamiast zrobić jedno oczko, zrobię 2, czyli najpierw zrobię tak, raz, później znowu zrobię 2. I to samo zwiększenie trzeba będzie zrobić tutaj, na końcu. Jak dojdziemy tutaj? Jestem przy ostatnim oczku i właśnie tu będziemy teraz robić zwiększenie. Można to zrobić na 2 sposoby. Można zrobić standardowo, że zawsze robiłam w całym oczku tutaj przy końcu pętelkę. Natomiast ja wolę to rozdzielić, czyli tak jak gdyby już chcę, żeby mi ta jedna pętelka została, żeby tworzył się wzór, więc najpierw to jedno oczko robię tylko w tylną pętelkę oczka, to zwiększenie, natomiast drugie wyłapuję jeszcze tutaj jedno i wtedy pomagam sobie mniejszym szydełkiem, czyli wbijam się tu i zabieram dopiero tutaj 2 oczka całe. Dowolnie. Możecie to robić tak jak ja, i wtedy właśnie to jedno, drugie oczko już nam zaczyna tworzyć wzór i nie tworzy się też tutaj taka dziura, bo gdybyśmy w ostatnim oczku wbijali się 2 razy, byłoby tutaj właśnie większa przestrzeń, większa dziurka, więc ja preferuję taki pomysł. Wy też również możecie z tego skorzystać. Czyli co, zrobiliśmy pierwsze zwiększenie. Na lewej stronie oczywiście przerabiamy bez żadnego dodawania, czyli oczko tu i przerabiamy sobie zwykłe nasze oczka ścisłe nawijane. Już mamy o 2 oczka więcej. Słuchajcie, teraz tak, ja oczywiście wcześniej przerobiłam sobie też kilka próbek, żeby zobaczyć, jak się pracuje na tej włóczce, ponieważ ona jest dosyć gruba i nie wiedziałam, ile tych zwiększeń będę potrzebowała, więc mi wyszło, że tak naprawdę ja nie potrzebuję zwiększać za każdym razem na prawej stronie, ponieważ wtedy mi naprawdę bardzo szeroki rośnie rękawek, więc ja uznałam, że będę zwiększać co drugą prawą stronę, czyli tak, jeżeli ja teraz przerobię tutaj wszystko na lewej i dojdę z powrotem na prawej, to nie będę zwiększać tym razem po prawej stronie, tylko następnym razem zwiększać. Jak gdyby co drugi rząd będę dopiero zwiększać na prawej, ponieważ to wszystko właśnie zależy od tego, na jakiej włóczce pracujecie. Ona jest dosyć gruba, więc te rzędy się naprawdę tworzy szybko, robótka idzie szybko, więc też nie mam potrzeby takiej, żeby ta robótka mi aż tak bardzo szeroko rosła. Ale oczywiście to zależy od Was, na jakiej włóczce pracujecie, jak szerokie chcecie mieć te rękawki. Więc słuchajcie, no tak robimy do końca. W zasadzie tutaj część prosta było tylko tutaj, w zależności ile Wy chcecie tej części tutaj prostej, kiedy jeszcze nie potrzebujecie zwiększenia. Następnie następuje zwiększanie, właśnie aż do momentu, kiedy dojdziemy do tej paszki, kiedy tu już jest na tyle szeroko, że nam wystarczy. Z uwzględnieniem mniej więcej jeszcze właśnie wielkości tutaj ściągacza, ale uwaga, nie bójcie się, bo ten ściągacz naprawdę można jeszcze dostosować tutaj do całego sweterka, jak zrobimy dalej. Więc długość rękawa już nie musi być tak ściśle określona teraz. Możemy jeszcze właśnie tutaj manewrować z tym ściągaczem. Natomiast słuchajcie, pamiętajcie o tym, żeby pilnować sobie, nawet zapisywać, od jakiej ilości oczek zaczęliście, ile zrobiliście prostych takich rzędów, ile widzicie warkoczy i co ile dodajecie oczka
i ile Wam wyjdzie na końcu, ponieważ to samo będziemy robić tutaj lustrzanym odbiciem, więc to jest ważne, żeby sobie to zapisać i pamiętać, że tak samo musi nam wejść drugi rękawek, więc po prostu zapisujcie. Jeżeli robicie tak jak ja, no to wiadomo, można filmik odtworzyć, ale jeżeli macie inne oczka, inne liczby, to będziecie musieli po prostu o tym pamiętać. Czyli słuchajcie, dojdę tutaj do tego końca i powiem po prostu co dalej. Przerobiłam już moją część rękawka. Tutaj weszło mi około 35 cm, natomiast tutaj mam już około 41-42 i właśnie tutaj mam 41 oczek, czyli można powiedzieć, że u mnie 1 cm to takie jedno duże oczko. Dalszą część rękawa będę już po prostu robiła ściągaczem czarnym, więc wyszło mi tutaj 17 takich warkoczyków. Dodałam jak gdyby 16 oczek, bo zaczynałam tutaj od 25 i jestem tutaj na końcu, gdzie mam 41. Wy też sobie zapamiętajcie, ile Wam tutaj wyszło właśnie na końcu, ponieważ z drugiej strony będziemy musieli zacząć od tylu oczek. Słuchajcie, oczywiście rękawek składa się na pół, więc teraz będziemy tutaj doczepiać z dwóch stron dalszą część sweterka. Wy sobie też mniej więcej już zmiarujcie, ile właśnie Wam tutaj wyszło. Ja zakładam, że faktycznie to jedno oczko to będzie 1 cm, bo tak mniej więcej widzę, że mi wychodzi. Więc jeżeli tutaj mam około 20 cm, to żeby uzyskać 50 cm, to jeszcze muszę dołożyć po 30 oczek. A myślę, że te 50 to będzie tak mniej więcej, wiadomo, że to nie musi być dokładnie. No i na końcu jeszcze oczywiście dorobię wtedy czarny ściągacz, więc sweterek może mieć około od 55 do 60. Zobaczę, jak mi jeszcze się spodoba. Więc tak, słuchajcie, kończymy tutaj w miejscu, gdzie właśnie najpierw miałam rozszerzenie, a później zrobiłam zwykłe tych na lewej stronie, oczka ścisłe nawijane i tutaj właśnie zakończyłam. Ponieważ właśnie już w tym momencie, czyli jak robicie sobie robótkę w ten sposób, to macie pierwszy początkowy sznureczek i tu jesteście, w tym miejscu będziemy sobie dodawać oczka. I właśnie tak, fajnie by było, jakbyście sobie zaznaczyli to oczko, żeby nam się właśnie nie pomieszało, że to jest oczko jeszcze z rękawka, czyli jakiś znacznik, agraweczka, cokolwiek. Zaznaczamy i dodajemy taką ilość oczek, jaką Wy sobie właśnie wyliczyliście. Ja może pracuję na dużej włóczce, więc nabiorę po prostu tylko 30 oczek. Normalnie. Oczko łańcuszka. Raz, dwa, trzy. Jestem przy 30. Robię oczywiście jeszcze 31 jako dodatkową krawędź. Oczywiście się nie wlicza tutaj w nasz łańcuszek. I słuchajcie, ponieważ kończyliśmy tutaj na lewej stronie, więc teraz robimy jakby prawą stronę, czyli robimy zwykłe półsłupki. Zaczynając od przedostatniego oczka, to 31 pomijamy, znowu odwracamy sobie łańcuszek i przerabiamy go po prostu zwykłymi półsłupkami. Tak jak żeśmy zaczynali robótkę, czyli tutaj jest pracowanie na razie na tylnej pętelce, żeby właśnie stworzyć krawędź sweterka. Po prostu środkową pętelkę nawijamy i przekładamy. Dojdę do miejsca, gdzie mam właśnie znacznik i zaraz pokażę, jak łączyć. Jestem tutaj właśnie przed naszym markerem, znacznikiem. Zostało mi tutaj jeszcze jedno oczko i je również wbiję tutaj w tą tylną pętelkę. Tu jest takie właśnie tutaj nam wystaje. To jest ta pętelka z pierwszego oczka, czyli również przerobię zwykłym półsłupkiem. Następnie odwrócę sobie właśnie w ten sposób robótkę, czyli będziecie mieć tak, dopasujecie sobie ją po prostu do wzoru, wypnę już ten znacznik. Jeżeli jesteście pewni, że właśnie przerobiliście tutaj 30 oczek przeliczone, można znacznik już wypiąć i przerabiamy tak, jak przerabialiśmy sobie na prawej stronie, czyli już tutaj wbijamy się w tylną pętelkę. Robimy po prostu sobie ciąg dalszy naszego wzorku. Tutaj się nic nie zmienia. W ten sposób. Oczywiście dojdziemy tutaj do drugiej krawędzi i zaraz pokażę, jak będziemy robić z tej strony łańcuszek. Jestem już na końcu. Ostatnie oczko tym razem przerobię tak jak we wzorze, ponieważ tu będziemy i tak jeszcze doczepiać, więc po prostu zaczepię o tylną pętelkę. Tylko. Słuchajcie, tutaj będziemy troszeczkę inaczej robić łańcuszek, bo jak idziemy zgodnie z wzorem, to tu jakbyśmy zrobili łańcuszek,
to byśmy mieli tylko taką cienką warstwę zwykłych łańcuszków i trochę by nam się już tutaj wzór mógł różnić panel tylny od panelu przedniego. Jak widzimy, jesteśmy na prawej i on już powinien być tutaj trochę grubszy. Można tutaj zastosować taką technikę, że można doczepić łańcuszek osobno i przerabiać dalej, ale ja lubię robić takim łańcuszkiem, który się nazywa foundation chain, to z angielskiego, więc po prostu ja skorzystam z tej techniki. Jeżeli chcecie, możecie robić tak jak ja. Czyli znowu zaczepiam sobie tutaj marker, żebym wiedziała, który łańcuszek tutaj się zaczynał jeszcze do rękawku. I teraz będę zaczepiała tutaj o całe oczko, więc mogę sobie tutaj pomóc wyciągnąć. To było moje całe oczko tylne. W ten sposób. Pokażę, jak to będę robiła. Czyli tak, wbijam się tutaj w całe to oczko, przeciągam i przeciągam. I już mam jak gdyby jedno. Następnie wyszukuję tutaj takich 2 pętelek, które tutaj powstaną. Wbijam się w nie. Raz. A może tutaj troszeczkę na razie na początku być trudno, ale to się uda. 2. Przeciągam niteczkę, łuczkę i znowu przeciągam przez 2. W ten sposób. Znowu. Wbijam się tutaj w te tylne 2. O, raz. 2. Przeciągam łuczkę, nawijam i przeciągam. W ten sposób, słuchajcie, zrobię właśnie taki łańcuszek, czyli on jest już grubszy, czyli bardzo podobny do poprzedniego, który robiliśmy i dzięki temu zachowamy po prostu wzór. Czyli robimy od razu jak gdyby właśnie takimi półsłupkami. Czyli wbijamy się właśnie w 2 pętelki, które są tutaj od tej niteczki. To są takie pętelki łańcuszka, tworzą się. Przebijamy się. Możecie sobie czasami pomóc mniejszym szydełkiem albo po prostu luźniej też robić. Czyli przekładamy włóczkę, mamy 2 i znowu. I tak, słuchajcie, robimy znowu 30 oczek. Dzięki temu mamy grubszy ten łańcuszek. Dojdźmy do końca i zaraz powiem, co dalej. Mam już zrobione 30, czyli znowu robię po prostu zwykłe oczko łańcuszka. Przewracam robótkę w ten sposób, że wiem, że jestem tutaj na lewej stronie. I tutaj oczywiście na lewej stronie robimy dalej wzór, czyli tutaj są oczka ścisłe nawijane. Tu się dalej nic nie zmienia, czyli raz. Wbijamy się w całe tutaj oczko. Tak samo robimy, jak robiliśmy we wzorze, czyli nawijamy całe w ten sposób. Oczywiście tak samo tutaj robimy, jak dojdziemy do markera, czyli tutaj nie wbijamy się w żadną tylną, czyli jesteśmy tu. Możemy wypiąć marker, jeżeli mamy pewność, że mamy 30 oczek i robimy, słuchajcie, dalej, do końca. Oczywiście teraz będziemy pracować na dłuższym łańcuszku, wzór się nie zmienia, czyli tak samo robimy, jak robiliśmy na rękawkach. Po prostu pracujemy od razu, już robiąc 2 panele. Tylny i przedni. Właśnie tak to wygląda tutaj na schemacie. Jest mniejsze, to mogę właśnie pokazać. Czyli w tym momencie pracujemy już tak. Góra, dół. I zatrzymamy się tutaj, gdzie będziemy już rozdzielać naszą robótkę, nasz sweterek na część, która właśnie będzie rozpinana i na panel. Więc ja myślę, że przerobię kilka rzędów, zobaczę mniej więcej jak już leżę, czyli tutaj przed szyjką gdzieś się zatrzymam. A myślę, że to będzie około 10 cm, ale przerobię kilka rzędów i zaraz Wam pokażę, jak to u mnie wyjdzie. Przerobiłam już kilka rzędów. W tym momencie zatrzymuję się. Tutaj szerokość mi wyszła około 11 cm. Mam zrobione tutaj 6 takich warkoczyków. Natomiast docelowa właśnie długość weszła mi około 50 cm, więc tak jak sobie założyłam. Słuchajcie, następnie musicie sobie podzielić sweterek na pół, w zależności czy mieliście liczbę oczek parzystą, czy nie. Ja miałam nieparzystą, więc mi wyszło tutaj 101 oczek i to właśnie jedno oczko tutaj sobie zaznaczyłam, czyli mam 50 oczek po tej stronie i 50 po tej i jedno sobie na razie zostawiam. Jeżeli Wam wyszła liczba oczek parzysta, to nie musicie zostawiać tego oczka, po prostu na przykład zróbcie sobie w połowie dokładnie, czyli zaznaczcie markerem, że na przykład tu jest 50 jednej strony i drugiej
Po prostu nie będziecie mieć tutaj przerwy. Ja natomiast będę miała przerwę, ale to nie szkodzi, po prostu ja ją przerobię wraz z kapturem. Jak będę robiła kaptur, to pokażę Wam właśnie, jak to połączyć. Czy z oczkiem, czy bez, nie ma po prostu znaczenia. Tak mi wyszło i tak będę sobie radziła. Czyli tak, słuchajcie, teraz będziemy robić tylko połowę sweterka, czyli skupimy się tylko na tej części. Tutaj, tu jest rozdzielenie i robimy tutaj do końca, do tej pierwszej połówki. Ja zrobię ją na około 25 cm, żeby po prostu całość sweterka miała około 50, więc jak gdyby zrobię tylko pierwsze pół. I tak samo, po prostu jesteśmy tutaj na górze, doszliśmy do tego miejsca, gdzie właśnie mam marker, przerabiam jeszcze to jedno oczko, tutaj akurat się zatrzymuję na półsłupkach i zamiast przerabiać dalej, po prostu robię oczko łańcuszka i zawracam i przerabiam sobie po prostu dalej moim ściegiem, czyli w tym momencie są to oczka ścisłe nawijane. I tak samo po prostu wy zróbcie. Rozdzielcie pierwszą część po prostu tego sweterka i przeróbcie. Jak przerobimy już tutaj pożądaną ilość, szerokość, jaką chcemy, to ja zatrzymam się i po prostu pokażę Wam, co dalej. Ja już skończyłam przerabiać sobie pierwszą część, tutaj, sweterka rozpinanego i uzyskałam tutaj 25 cm. Tak wygląda w ten sposób. Tu mam 25 i tu się zatrzymałam. Zrobiłam 3, 4, 5, 6, 7, 8 takich rzędów warkoczek. Słuchajcie, oczywiście tutaj kończymy, zaciskamy sobie oczkiem ścisłym i zostawiamy na razie robótkę. W następnej części musimy dorobić tutaj tą część, taką samą jak tą. Chodzi nam tylko o ten kawałeczek, czyli tak samo zaczynamy od łańcuszka, taką samą długość jak mieliście tutaj na ten panel. Ja miałam tutaj 50 oczek, więc nabieramy 50, czy w Waszym przypadku taką ilość, którą Wy macie i robimy osobny panel. Tylko pamiętamy, że chodzi nam tylko o tą część, czyli liczymy sobie tutaj, ile nam wyszło tych warkoczyków i musi być dokładnie tyle samo. Ja już tutaj zaczęłam przygotowywać, żeby Wam właśnie pokazać, jak to będzie wyglądać. Zwykły nabrałam 50 oczek, dodatkowe 51, które było tylko przejściem i oczywiście znowu zaczynamy od półsłupków zwykłych, później na lewej stronie wracamy i robimy oczka ścisłe nawijane i znowu jest ten kolejny rząd przy półsłupkach. Czyli to jest dosłownie taka sama technika, jak robiliśmy tutaj w rękawku, dokładnie to samo, tylko już nie ma żadnych zwiększeń, czyli łańcuszek, półsłupki, z lewej strony półsłupki nawijane w całe oczko, a później już są półsłupki tylko w tylne oczko. Tak jak po prostu, słuchajcie, idzie wzorek, więc myślę, że już macie opanowany wzorek, więc nie muszę tłumaczyć. Natomiast teraz trzeba właśnie wykonać osobno tą część i zajmiemy się później już tylnym panelem. Także skończę i pokażę, co dalej. Skończyłam sobie już osobny ten panelik. Tak wygląda. Liczba tutaj rzędów jest dokładnie taka sama od momentu, kiedy tutaj zaczęliśmy robić osobno. Czyli jak gdyby mamy już zrobioną tą część. Następnym etapem będzie zrobienie tego panelu tylnego i też tylko do momentu tutaj. Ja już zaczęłam wstępnie go robić, ponieważ zapomniałam w ogóle, że nie nagrałam filmiku, ale to nie szkodzi. Ja Wam zaraz pokażę. Czyli tak, po prostu jak mieliście tutaj dodatkowe oczko, bądź nie, to zaczynamy w miejscu, w którym właśnie sobie wyznaczyliście. Ja pomijam oczko, jeżeli Wy nie, no to robicie w tym oczku, którym było. I chodzi tylko o to, że tu musimy doczepić włóczkę i zacząć robić odtąd, ponieważ tu skończyliśmy, więc żeby wzór miał ciągłość, musimy zacząć od góry. Czyli po prostu nawijamy sobie, nabieramy sobie, zrobimy sobie zwykłą pętelkę. O, w ten sposób. I przekładamy sobie tą pętelkę. Załóżmy przykładowo, że ja wkładam sobie tutaj również w tylne oczko. Będę ją tutaj teraz przekładała. Robię oczko. I jeszcze raz robię sobie po prostu zwykły tutaj półsłupek. O, tak naprawdę dopiero robię półsłupek
i zaznaczam sobie to oczko, żeby wracając wiedziała, gdzie jest koniec. Ja tylko tutaj zrobiłam przykład. Chodzi o to, żeby oczywiście robić tak samo ścieg, jak do tej pory szliśmy, czyli tutaj są właśnie zwykłe półsłupki, wracając oczka ścisłe nawijane. Ja już właśnie przerobiłam część tego panelu, dokładnie jest to na razie tylko połowa. Oczywiście my się nie zatrzymujemy na połowie, tylko dorabiamy jak gdyby dwie takie połowaczki, tak? Czyli tutaj jest ta część rozpinana, dlatego ona jest osobno, a tył będzie razem. Więc tak naprawdę musicie zrobić 2 razy to. Czyli jak ja mam 8 rzędów tu, 8 rzędów tu, to tu muszę mieć 16. I tutaj tak naprawdę na panelu tylnym będziemy łączyć u góry, więc musimy zakończyć tutaj na górze. Spotykamy się jak będziecie na górze, czyli jak gdyby dodatkowy rząd jeszcze wracający z dołu musimy wykonać do góry, żeby właśnie jak już będziemy mieć tutaj ten panel, jak już zrobimy sobie tylny, będziemy właśnie go łączyć i żeby wzór nam się zgadzał, czyli jak kończymy tu, to byśmy wracali, to będziemy wracać razem właśnie z tym panelem. Ale to Wam jeszcze pokażę. Na razie muszę dokończyć jeszcze ten tył, więc za chwilkę się spotkamy. Przerobiłam już mój panel, czyli słuchajcie, powinniście mieć dokładnie taką samą liczbę oczek tutaj, tych dwóch, z tej strony z przodu, jak i z tyłu. To znaczy chodzi tutaj głównie o te rzędziki, żeby właśnie sobie policzyć i zobaczyć, czy jest tyle samo. Tak jak mówiłam, kończymy tylny panel tutaj na górze i będziemy pracować sobie tutaj na tym panelu, czyli dokładnie tu. Ten rządek właśnie z tej strony mamy już przerobiony, czyli idziemy dalej. Teraz uwaga, jeżeli mieliście tutaj dodatkowe oczko, to będziemy je dodawać. Jeżeli nie, to przerabiamy dalej i łączymy. Ja miałam takie oczko, więc ja je przerobię jeszcze tutaj w oczku. Zamiast dodać łańcuszek, zrobię takie grubsze oczko, po prostu zrobię półsłupkiem. Tak jak robiliśmy łańcuszek grubszy z tamtej strony, żeby właśnie ono było takie stabilniejsze to oczko. O, w ten sposób. Czyli ja dodałam jedno oczko i w tym momencie już łączę z poprzednim. Czyli po prostu wykonuję dalej ścieg, wbijam się w tylne, o, i przerabiam w tylne tutaj i przerabiam. I w tym właśnie momencie mamy połączone już panele. Panel przedni właśnie z panelem tylnym. I dalej będziemy robić już długim łańcuszkiem, czyli znowu będziemy robić razem przód i tył. I musimy go właśnie zrobić dotąd, tak samo jak mieliście tutaj, w zależności ile Wam tutaj właśnie wyszło rzędów. Ja miałam 1, 2, 3, 4, 5, 6 takich warkoczyków tutaj całych i kończymy również tak, jak będzie tutaj łańcuszek. Jak dojdę tutaj do końca, to pokażę Wam właśnie, jak to u mnie wyszło i co będziemy robić dalej. Ja już skończyłam wszystko, oprócz oczywiście jeszcze tutaj tego rękawka, które teraz się zajmiemy. Więc jeżeli skończyliście, to powinna Wam tutaj zostać niteczka, czyli na końcu, w tym momencie z tyłu, żeby właśnie wzór był symetrycznie, tutaj zakończenie względem tego boku. Słuchajcie, czyli tak, skończyliśmy na prawej stronie, czyli odwracamy robótkę teraz i będziemy robić rękawek. Rękawek będziemy robić dokładnie lustrzanym odbiciem, tak jak tutaj robiliśmy. Jeżeli robiliście tak jak ja, no to możecie robić tak jak ja. Jeżeli Wy mieliście inną liczbę oczek, bądź też inaczej skończyliście, to tak jak mówiłam, trzeba popatrzeć to, co sobie zapisaliśmy, czy zapamiętaliśmy, jak robiliśmy tutaj ten rękaw, bo teraz będziemy musieli zrobić dokładnie tak samo. Otóż ja tutaj, jak nie pamiętacie, robiliśmy łańcuszek na lewej stronie i dorabialiśmy oczka na lewej stronie, czyli skończyliśmy tak naprawdę na lewej i zaczęliśmy z powrotem robić na prawej tutaj zwykłe półsłupki. Więc ja znowu muszę zacząć od lewej teraz strony, czyli tak jak mi właśnie tutaj wyszło. Skończyłam na prawej, z tym, że odliczamy sobie oczywiście tyle oczek, ile żeśmy dodawali. Ja dodawałam 30, więc zaznaczyłam sobie już z jednej strony 30 i oczywiście z drugiej strony 30. I odwracamy robótkę właśnie teraz na lewą stronę, czyli tak jakbyśmy mieli niby dalej robić, ale pominiemy te wszystkie oczka, bo tutaj już nie potrzebujemy, czyli zaczynamy już od tej krawędzi na lewej stronie, czyli pamiętajcie, żeby nie zacząć na lewej stronie tutaj,
a tylko od razu tutaj, tu gdzie jest właśnie sznureczek, tu mamy prawą stronę i jakbyśmy dalej chcieli dorabiać, tylko że nie dorabiamy, jak gdyby pomijamy i odwracamy właśnie tutaj robótkę. Następnie oczywiście będziemy tutaj doczepiać nową włóczkę, więc robimy sobie pętelkę podstawową w ten sposób i zaczepiamy. Ja mam tu zaczepione 30 oczko, więc tak naprawdę wbijam się tutaj. Wzór tutaj był po lewej stronie oczka właśnie ścisłe nawijane, więc tak samo będziemy tutaj kontynuować w dwie pętelki, ponieważ tutaj było wbijane w dwie. Najpierw tylko zahaczę i jeszcze dodatkowo wykonam właśnie tutaj ten mój ściek, czyli oczka nawijane. I tutaj będzie moja pętelka, którą również można sobie zaznaczać, żeby nam się nie pogubiło. I teraz ja przerobię cały rządek tutaj do mojego markera w tym momencie. I jak dojdę tutaj, to powiem Wam, co dalej. Jestem już przy ostatnim oczku. Marker był moim 30 oczkiem, więc go tutaj nie przerabiam. Na razie sobie go tutaj zostawiam. Czyli tak, tu był rząd na razie bez zmniejszenia. Robię sobie dodatkowe oczko i odwracam teraz na prawo. I właśnie, jeżeli dobrze zaczęliście, to będzie widać, że jest tutaj kontynuacja wzoru, w dobrą stronę układa się wzór. Więc to wszystko i tak wyjdzie w praniu. Następnie, słuchajcie, ja tutaj już od razu będę zmniejszać, ponieważ tak miałam w tamtym rękawku. Nawet jeżeli robicie dosyć grubą tutaj włóczką, to możecie sobie jeszcze tutaj właśnie podpatrzeć wzór. Tu naprawdę widać, że w którymś momencie było już po prostu tutaj rozszerzanie. Były dwa oczka w tym momencie. Ten łańcuch mi powstał i tu już od razu miałam dwa oczka w jednym. Jeżeli oczywiście nie pamiętacie, no to można sobie właśnie jeszcze podpatrzeć we wzorze, jak robiliśmy ten rękawek. Czyli mi powstał właśnie już tutaj ten pierwszy łańcuszek, który jest w rękawku. I teraz będę zmniejszała. Zmniejszam tak samo, jak zwiększałam, czyli na prawej stronie i nie za każdym razem, tylko co drugi rząd prawy. W ten sposób, żeby powstał mi symetryczny rękaw. Czyli po prostu wbijam się tu i wbijam się tu w dwa oczka i przerabiam jako jedno. W ten sposób. Mam przerobione jedno. Oczywiście dochodzę tutaj do końca i na końcu oczywiście dwa ostatnie też przerabiamy razem. Te biorę w tylną pętelkę, a te tutaj staram się nabrać całe oczko, żeby ta krawędź właśnie była taka ładna i przerabiam jako jedno. I gotowe. I w zasadzie, słuchajcie, robicie tak samo, jak robiliśmy tamten rękawek, czyli ja w tym momencie robię oczko i będę przerabiała po lewej stronie wzorem dalszym. Następnie, jak będę na prawej stronie, nie będę robiła zmniejszenia, tylko dopiero na kolejnej prawej stronie, czyli co drugi rząd prawy zmniejszam. Dochodzimy tak do momentu, kiedy robiliśmy na prosto, czyli ja tutaj miałam docelowo 41 oczek, w tym momencie zmniejszyłam o 2, więc już mam 39 i dochodzę do momentu, kiedy będę miała 25 i znowu robię na prosto oczka bez zmniejszenia, tyle rzędów, ile tutaj było na początku. Ja na początku robiłam tak, że miałam tutaj 3 takie rządki bez zwiększania, więc później po prostu dorobię jeszcze 3. Oczywiście, słuchajcie, to bardzo łatwo widać i to wyjdzie, ponieważ jak zaczniecie sobie tworzyć drugi rękawek, możecie sobie porównywać, ile właśnie Wam wychodzi już na końcu tych rzędów, jak to właśnie wygląda i czy popełniłbyśmy gdzieś błąd. Ale myślę, że wszystko jest w porządku i że uda Wam się zrobić tak samo drugi rękawek. No to zobaczymy, jak mi wyjdzie ten rękawek i skończę go i zaraz powiem, co dalej. Zrobiłam już ostatni rękawek. Wszystkie moje rzędy się zgadzają, więc mam symetryczny sweterek i w zasadzie już zaczyna przypominać sweterek czy też kurteczkę, bo już prawie jest gotowy. Zostało jeszcze do zrobienia oczywiście ściągacze i kapturek. Ja jeszcze go nie zszywam tutaj nigdzie, ponieważ zanim go zszyję, wykończę jeszcze najpierw tutaj ściągacz, dopiero później będę zszywała sobie boki i na końcu jeszcze będziemy robić ściągacz. Tutaj na razie chciałabym się jeszcze zająć tą włóczką, czyli tą włóczką będziemy robić kapturek.
Więc zabierzmy się najpierw za kaptur. Słuchajcie, ponieważ tutaj mamy takie dosyć brzydkie wykończenia, więc ja, jak to zwykle robię, będę się po prostu pomagała sobie łańcuszkiem, czyli robię sobie pętelkę i dookoła, w miejscu, gdzie będzie właśnie kaptur, zrobię sobie taki łańcuszek właśnie tutaj w naszym wzorku. Czyli tak, wybieram sobie taką pierwszą tutaj pętelkę z boku, zahaczam o tą, która tutaj mam na szydełku i robię sobie oczko łańcuszka. Następnie będę starała się tutaj wybierać brzegi, tu jak najbliżej, żeby właśnie pociągnąć dalej ten łańcuszek. Czyli tak, tu już mam jedno oczko, tu wyciągnę sobie kolejne. Może będzie ciężko tym szydełkiem, więc można zamienić na mniejszy. Później wrócimy do większego. O, w ten sposób. Od razu lepiej. I będziemy robić po prostu zwykłe oczka łańcuszka. Czyli tak, tu miałam już jeden. Po środku zrobię, zahaczam o pętelkę, jakąkolwiek, która mi się tutaj pokaże. I znowu robię łańcuszek. I tak przez cały czas. Tu wybieram sobie o taki pełny łańcuszek i robię, przeciągam, no czasami się coś nie udaje, ale trzeba tutaj wrócić i jeszcze raz. O. To będzie właśnie taki łańcuszek pomocniczy do naszego kapturka, czyli w ten sposób wykonujemy, że jeden tutaj łączymy na tym łańcuchu i drugi w środku, na łańcuchu w środku. I tak zróbcie, słuchajcie, dookoła i zaraz zajmiemy się wzorem. Mam już przerabiony łańcuszek, tak właśnie mniej więcej wygląda ten łańcuszek. On biegnie tutaj od jednego końca do drugiego, czyli słuchajcie, tak naprawdę nie jest jakaś szczególnie ważna liczba oczek tego łańcuszka, bo tego nie będzie tak naprawdę widać. Wbijamy się po prostu taką samą zasadą, tak jak mówiłam, tu i pomiędzy. Tutaj wiadomo, ciężko jest wyłapać tą samą, więc mniej więcej zbieramy tak, żeby po prostu zakryć tutaj te dziury i te brzydkie krawędzie. Oczywiście na końcu odcinamy sobie już włóczkę i zaciskamy oczkiem ścisłym w ten sposób i będziemy już zaczynać z drugiej strony, ponieważ tak mi będzie tutaj wygodniej. Czyli wracamy z powrotem do miejsca, w którym zaczynaliśmy i od tego momentu będziemy wykonywać dokładnie taki sam wzór, jak robiliśmy w sweterku, czyli zahaczamy sobie włóczkę, robimy pętelkę. Najpierw przejdę tym mniejszym szydełkiem, ponieważ na pewno są mniejsze tutaj te odstępy, a później zwiększę na duży. Czyli zahaczamy i zaczynamy po prostu od zwykłych półsłupków, czyli będziemy się właśnie wbijać teraz w wszystkie te nasze oczka, które przygotowaliśmy i robimy do końca półsłupki. W ten sposób. Raz. Dwa. Zrobiłam już mój rządek półsłupków, więc teraz robimy tak samo, jak robiliśmy wzór, czyli oczko. Tak z ciekawości mi tutaj wyszło w sumie 72 oczka. Wam może wyjść podobnie lub mniej, w zależności jak właśnie tutaj wbijaliście się ile razy. Ja tutaj starałam się po prostu robić tak, żebym nie miała dziurek. Czyli tak, odwracam robótkę i robię tutaj na lewej stronie ten sam wzór, co zawsze, czyli oczka ścisłe nawijane. I w zasadzie, słuchajcie, tak będziemy właśnie robić kaptur. Tak samo dokładnie, prawa strona półsłupki i lewa strona oczka ścisłe nawijane. Czyli tak naprawdę nic skomplikowanego, musimy tylko po prostu zrobić dosyć wysokie. Ja zrobię kilka rzędów, zobaczę ile potrzebuję właśnie na ten kaptur i powiem Wam ile mi tutaj wyszło. Przerobiłam już jakąś część mojego kaptura, dokładnie jest tutaj 20 cm, więc myślę, że to już jest poza połową i zapomniałam jeszcze powiedzieć, że oczywiście będziemy sobie tutaj profilować trochę kaptur, bo nie chcę, żeby on był taki szpiczasty, ponieważ ten szpic później nam trochę wystaje, więc jeżeli macie tak jak ja, dosyć tutaj dużo, bo to w zasadzie mam tutaj 34 cm,
To jest jak gdyby ta jedna część tutaj, gdzie jest główka. Chciałabym, żeby właśnie ten mój kaptur był troszeczkę tutaj taki zaokrąglony, czyli jak gdyby się zmniejszyła tutaj ta szerokość. Jeżeli Wam też wyjdzie tak, że macie w miarę tutaj dużo, około 34-35 cm, trzeba będzie właśnie sobie wyprofilować trochę ten kapturek takim łukiem. W ten sposób on się później właśnie będzie ładnie układał. W zasadzie to ja wymyśliłam sobie tak, że po połowie, czyli tak gdzieś po 20 cm, to jest mniej więcej połowa, myślę, że tak dojdę do 35-36 cm wysokości, będę starała się w każdym rzędzie, gdzie robię półsłupki, po prostu zmniejszać oczka. Czyli ja już sobie przygotowałam tutaj połowę i wyznaczyłam sobie właśnie 4 tutaj takie oczka, które będę przerabiała razem. Czyli robię tak, że wkładam sobie oczywiście tutaj marker, wykładam go w tym momencie, bo to jest jeszcze moje oczko, którego nie będę zmniejszała, a te 2 oczka przerobię razem, czyli tak, wbijam się tu, wbijam się jeszcze raz tu, przekładam szydełko i dopiero robię półsłupek i to jest jedno zmniejszenie i znowu raz, 2 i drugie zmniejszenie. Następnie oczywiście przerabiam bez zmian. Wracając, kiedy będę robiła na lewej stronie, również nie zmniejszam, dopiero zmniejszam tylko na prawej stronie. I w zasadzie zmniejszam dotąd, dopóki mniej więcej uzyskam tutaj około 25 cm, bo tyle mniej więcej potrzebuję, żeby właśnie ta szerokość była w miarę fajna i żeby tak mi nie odstawał ten róg. Więc zrobię kilka rzędów i pokażę Wam, jak to wygląda. Skończyłam już robić mój kapturek. Jak widzicie, właśnie powstanie tutaj takie wycięcie okrągłe, które właśnie spowoduje, że kaptur będzie się ładnie układał. I tak jak mówiłam, mam tutaj około 25-26 cm, więc sporo się tutaj nam skróciło. Natomiast wysokość kapturka, jaka mi tutaj właśnie wyszła, to jest około 35 cm. Słuchajcie, ostatni etap już tej włóczki to jest właśnie zszycie tutaj na górze tego kapturka, więc oczywiście wywracamy sobie na lewą stronę w ten sposób i będziemy po prostu łańcuszkiem sobie zszywać nasz kapturek, czyli łapiemy po prostu 2 krawędzie, one są tutaj ładne, więc wszystko fajnie nam będzie tutaj widoczne. Łapiemy, przekładamy szydełko przez jedno oczko, przez drugie oczko i oczywiście robimy oczka ścisłe w ten sposób. I znowu jedno, drugie i tutaj. I tak po prostu musimy sobie zszyć do końca. I w zasadzie to by był koniec tej włóczki, koniec kaptura. A w następnym etapie będziemy właśnie robić ściągacze, więc zaraz Wam pokażę, jak zrobić ściągacz. W ten sposób. A tak ładnie wygląda właśnie z prawej strony. Więc zajmiemy się teraz ściągaczami. Teraz zajmiemy się ściągaczami. Najpierw będziemy robić ściągacz na rękawkach, ponieważ jeszcze nie zszyłam sweterka, a będę wykończała tutaj rękaw. Mój sweter już jest dosyć duży, bo jak wiecie, on jest w jednym kawałku, więc na razie pokażę Wam po prostu tylko tą część rękawa, jak ja będę to robiła. Następnie, jak wykonacie już ten rękaw, trzeba będzie sobie tutaj zszyć sweterek z 2 stron. W ten sposób. Tak jak mówię, sweter jest duży, więc mi się już nie mieści tutaj w kamerce, więc pomocny jest właśnie ten schemat. I dopiero później, jak już zszyjemy tutaj te końce, będę również wykończała tutaj ściągacz na dole. Jak go będę robiła? Tak samo jak na rękawki, więc po prostu szybko tylko pokażę rękawki. Dół będzie dokładnie taki sam. Oprócz tego, że tam prawdopodobnie będzie potrzebny łańcuszek, ponieważ tutaj zakończenie było inne. Możemy się właśnie pomocniczo używać takiego samego łańcuszka, jak wykonywaliśmy właśnie do kapturka. To jest obojętne, w zależności jak Wam jest wygodniej. I ja jak będę robiła ten ściągacz na dole, to Wam jeszcze pokażę. Tutaj robimy, słuchajcie, tak, że bierzemy sobie naszą włóczkę w kolorze, jaki chcemy, żeby był ściągacz. Ja mam aż 3 niteczki, ponieważ miałam dosyć cienką, a więc po prostu razem łączę je. Robię podstawową pętelkę i tutaj jest sprawa prosta, ponieważ mamy właśnie ten łańcuszek, który tutaj robiliśmy przy rękawku, więc po prostu wbijam się w pierwsze oczko tego łańcuszka i przeciągnę sobie tą pętelkę. I następnie będę robiła do góry 20 oczek. 20.
To jest, ja sobie już po prostu zrobiłam próbkę, te 20 oczek to jest dla mnie około 12-13 cm i tyle mi właśnie brakowało do rękawka. Wy jak musicie sobie po prostu założyć na siebie cały ten sweterek, przymierzyć i zobaczyć, ile Wam jeszcze brakuje. I jak pokażę, jak robić ten ścieg, tą próbkę, musicie po prostu wykonać sami, ile tych oczek potrzebujecie. Ja nabiorę 20, czyli po prostu nabieram 20 oczek łańcuszka. I jeszcze 21 oczko jako krawędź, tak naprawdę nie wliczane do wzoru. I teraz słuchajcie, znowu pracujemy sobie tutaj na tej tylnej niteczce i będziemy wykonywać zwykłe półsłupki na razie nawijane. Więc po prostu wbijamy się i przez 3 narzut, wbijamy się tutaj w tą pętelkę, przekładamy włóczkę i przez 3. Ja wiem, że na czarnym ciężko widać, ale akurat taki sobie wymyśliłam ściągacz, więc może chociaż to, co mówię, będzie jaśniejsze. Przeciągam i przez 3. I tak do końca. Następnie oczywiście robimy jeszcze tutaj to nasze pierwsze oczko, które tutaj było też łączeniowe i mamy 20. Tak będziemy robić właśnie góra-dół ściągacz i to zahaczamy jeszcze w tym pierwszym oczku, ale tylko przy pierwszym naszym tutaj ściegu. Później nie będziemy zahaczać w tym samym oczku. Tu jak gdyby mam 2 zahaczenia, wyjątkowo przy pierwszym oczku. Następnym razem będziemy w każdym osobnym, czyli tak, to było w pierwszym i znowu robię oczko ścisłe w drugim. Odwracam sobie robótkę i będę wykonywała teraz ścieg. Ścieg będzie zawsze taki sam, to będą właśnie półsłupki nawijane, z tym, że tutaj w taką pierwszą pętelkę. Mam nadzieję, że to widać. No, kolor czarny niestety ma to do siebie, że właściwie nie widać, ale chodzi nam o tą pętelkę taką pierwszą, która jest od razu z brzega, którą tutaj możecie zauważyć. Więc tak robimy znowu do końca, czyli tylko o tą pętelkę zahaczamy. I znowu słuchajcie, robimy do końca, oczko, wracamy, znowu pierwszą pętelkę i jeszcze raz pokażę, jak tutaj będziemy zahaczać. I znowu jestem tutaj, tu widać, że wcześniej miałam zahaczone o to oczko, więc tym razem nie zahaczam 2 razy, tak jak było na początku. Teraz już będę zahaczać o nowe oczko, puściuteńkie oczko, czyli tak, najpierw zahaczam sobie w robótkę raz, to jest do poprzedniego i jeszcze drugie oczko 2. Czyli reguła jest taka, że jeżeli jesteśmy tutaj, zahaczamy o 2 nowe oczka, odwracamy robótkę i robimy dalej. Ja dojdę tutaj do końca i jeszcze Wam pokażę, jak po prostu od razu zszyć sobie ten rękawek. Jestem już tutaj na końcu. Mi zostało tylko jedno oczko, więc po prostu zahaczam o to ostatnie oczko i już nie będę szła do góry, tylko właśnie w tym momencie złożę razem tak, żeby w środku była prawa strona i od razu właśnie będę teraz zszywała sobie ten rękawek w ten sposób. I również oczywiście Wy możecie dowolnie, możecie już tutaj zakończyć, ale również możecie zszyć. Ja będę wyciągała trochę wzór, więc po prostu wbijam się w przednią pętelkę i wbijam się tutaj w całe oczko i od razu oczkami ścisłymi będę przerabiała tak do końca, żeby właśnie sobie zszyć rękawek. To jest mój pomysł po prostu na zszycie za jednym razem. Tak właśnie będzie wyglądać już zszyty rękawek. Jeżeli robiliście tak samo jak ja, czyli wbijaliście się w te same miejsca, to zarówno prawy jak i lewy rękawek wyjdzie Wam tak samo. Zostaje jeszcze ściągacz na dole. Jeżeli, słuchajcie, chodzi o dolny ściągacz, to oczywiście, tak jak mówiłam, zszywamy sobie sweterek. Ja już swój sobie zszyłam i będziemy sobie tutaj tak wykończać od jednej krawędzi dookoła do drugiej krawędzi. I ja mówię, tak jak już jest dosyć duży ten sweter, więc ciężko go tutaj pokazać, ale on jest właśnie zszyty, to jest dół. I tak jak mówiłam, nie chcę przedłużać filmiku, po prostu chciałam pokazać, że tutaj nie mamy tego łańcuszka, bo tutaj jest takie wykończenie. Możemy po prostu zrobić sobie taki pomocniczy łańcuszek, tak jak robiliśmy sobie przy kapturku. Ja dosyć często korzystam, pewnie jak ktoś ogląda, to widzi, że korzystam z takich łańcuszków, żeby wyrównać sobie krawędź i żeby mi się tu wszystko ładnie zaczynało. Więc po prostu dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, wbijam się w miejsca, które już mam wyznaczone i robię sobie oczka łańcuszka. O, w ten sposób.
i mam 3 niteczki, więc ciężko mi, dlatego wzięłam mniejsze szydełko, tutaj 5, żeby mi było lepiej się wbijać. Czyli ja mam taką zasadę, że wbijam się tutaj w jedno oczko, tu całe, przekładam, a później wyszukuję tutaj pomiędzy, o, w ten sposób i również przekładam, o. Powstaną mi tutaj taki ładny łańcuszek i jak dojdę do końca, zakończę. Znowu z powrotem zacznę tutaj od tego miejsca robić 20 oczek do góry, to znaczy ja 20, ponieważ będę robiła taki sam ściągacz jak w rękawkach, będzie miał taką samą długość i robię dokładnie tak samo, wbijając się najpierw w jedno oczko, robię 20 oczek, wracam, wbijam się w drugie oczko i tak cały czas, dokładnie taka sama technika jak, słuchajcie, przy rękawkach, więc myślę, że przy rękawkach, jeżeli zrobiliście, to na pewno już wiecie, jak robić ten dół. Słuchajcie, skończymy sobie ten dół, zrobię ściągacz i jeszcze sobie wykończymy tutaj ładnie krawędź razem z kapturem, w ten sposób. Ja chcę mieć takie wykończenie, jeżeli Wy uważacie, że chcecie, żeby został w takim kolorze, to oczywiście możecie zostawić, nie musicie, bądź po prostu zrobić po swojemu. A więc zrobię ściągacz i zaraz Wam pokażę. Zrobiłam już ściągacz na dole. Zrobiłam też małą zmianę, ponieważ jednak ściągacz wykończyłam podwójną włóczką, ponieważ potrójna była troszeczkę za gruba. Więc potrójna została tutaj na rękawku, a podwójna na dole. I tak się właśnie prezentuje ściągacz, dzięki temu, że miałam tutaj łańcuszek, krawędź jest bardzo ładna i równa. Słuchajcie, kurtka prawie gotowa, zostało nam już tylko do wykończenia tutaj brzegów. Ja będę wykończała też w kolorze czarnym. Jeżeli Wam się podoba, możecie robić tak jak ja, jeżeli nie, no to możecie sobie dobrać odpowiedni kolorek tutaj, na przykład z tego właśnie paneliku. Chodzi o to, żeby tu wykończyć. I oczywiście przy kapturku, bo tutaj mamy takie nierówne krawędzie, które nam się właśnie zawijają, więc będziemy dookoła tu wracać, wykańczać w ten sposób. I to już w zasadzie będzie, słuchajcie, ostatnia praca przy naszym sweterku. No jeszcze oczywiście pochować trzeba niteczki. Więc już pokazuję, jak obrobimy sobie tutaj tą końcóweczkę. Czyli zaczynamy sobie wykańczanie od jednej krawędzi. Ja wybrałam prawą krawędź, ponieważ jest mi wygodniej. Więc po prostu biorę sobie potrójną włóczkę, robię pętelkę i będę tutaj przeciągała przez pierwsze oczko tutaj z naszego ściągacza. W ten sposób. I oczywiście trzeba zahaczyć pętelkę. Na czarnym jak zwykle może nie widać, ale wzór będzie prosty. Będziemy po prostu robić oczka ścisłe nawijane. Użyję troszeczkę mniejszego szydełka, tutaj 4,5, ponieważ ściągacz jest tutaj troszeczkę mniejszy, czyli narzut, wbijam się w tylną niteczkę i przerabiam przez wszystkie. Narzut, tylna pętelka oczka i przerabiam przez wszystkie. Narzut, tylna pętelka oczka i przeciągam przez wszystkie. W ten sposób dojdę tutaj. Jestem w tym miejscu, gdzie się właśnie łączą dwa kolorki. Tutaj robiłam w tylną pętelkę, dlatego że tak kończył mi się wzór i chciałam jeszcze ten warkoczek tutaj zostawić, więc robiłam w tylną. Natomiast tutaj będę robiła w całe oczko, żeby tak ustabilnić ten wzór. Czyli po prostu robię narzut i przekładam przez dwie pętelki. W ten sposób. Tutaj już będzie prościej, więc po prostu wybiorę docelowe szydełko numer 6. Będzie, żeby nie było tak ściśnięte oczko. Czyli znowu narzut przez całe oczko, przekładam przez dwie. Narzut, starajcie się też robić tutaj luźniej te oczka, bo tutaj jest wiadomo inna gramatura tutaj włóczki, więc tu było grubiej, tu może być troszeczkę cieńsze, więc żeby tak za bardzo nie ściaśniać i nam się tutaj nie zwęziła krawędź. O, w ten sposób przerabiamy sobie całe oczka. Mamy łączenie. Dojdźmy tym sposobem do kapturka i pokażę, jak tam zrobić. Jestem już tutaj w miejscu, gdzie właśnie łączymy panel przedni z kapturem, gdzie mamy już tutaj inne wykończenie i zmiana jest po prostu tutaj krawędzi. Więc słuchajcie, tutaj też nie jest wcale trudno, po prostu wyszukujemy sobie tak pierwszej niteczki, która na przykład jest tutaj, czyli na tym łańcuszku, robimy narzut i wbijamy się przez nią i przekładamy. I następnie szukamy tej środkowej. O, mi tutaj się właśnie układa ta niteczka, czyli narzut i przekładamy. I znowu mam tutaj jedną w ten sposób i przekładam.
I znowu po środku również mam tutaj jakąś wystającą włóczkę. Przekładam i znowu w ten sposób. Słuchajcie, tak robimy do końca, do następnej właśnie krawędzi. Czyli przechodzimy przez cały kapturek, kończymy tutaj i zaraz pokażę, jak będziemy właśnie zawracać. Tak wygląda przerobiony pierwszy rząd tego łańcuszka. Już go właśnie tutaj widać. Oczywiście robimy dalej. Możemy go robić dotąd, dopóki chcecie. Może być szerszy bądź węższy, w zależności czy chcecie, żeby właśnie jeszcze Wam tutaj nachodziło na siebie sweterek czy kurteczka. Oczywiście robimy tak samo jak zawsze, czyli właśnie na końcu robimy sobie oczko łańcuszka dodatkowe, obracamy robótkę i znowu robimy narzut i tym razem już tylko się będziemy wbijać w tylną niteczkę tego oczka i znowu będziemy wszystko razem przekładać. O, w ten sposób. Narzut, tylne oczko łańcuszka, mijamy się tutaj i przekładamy. I tak, słuchajcie, robimy przez cały czas, do końca, góra, dół, a w zależności właśnie jak szeroki chcecie mieć ten paseczek. Ja przerobię kilka rzędów i po prostu pokażę Wam, jak u mnie tutaj to wyszło. Tutaj używam mniejszego szydełka, żeby ten ściągacz może nie był taki duży, natomiast tu już będę używała większego szóstki. Przerobię i zaraz Wam pokażę. Ja już skończyłam mój ściągacz tutaj bokiem. Zrobiłam sobie tylko tutaj 2 takie warkoczyki, czyli w zasadzie 4 razy okrążenie tam i z powrotem. Tyle mi tutaj wystarczy, jest fajnie, ładnie się tutaj prezentuje na mnie, już było mierzone. Także słuchajcie, ja Wam bardzo dziękuję, że ze mną robiliście ten sweterek, czy będziecie robić. Pochowajcie sobie oczywiście jeszcze wszystkie włóczki. No i co? No i kolejna kurteczka do szafy, a ja mam nadzieję, że sobie też taką zrobicie. I oczywiście zapraszam Was na kolejny filmik, który też oczywiście niebawem opublikuję. Także do zobaczenia.